Witam serdecznie kochani, Jacek Hebda z tej strony. Trip Change rusza właśnie teraz. Jest czwartek, godzina za 28. Jesteśmy na lotnisku w Balicach. Lecimy za chwilę do Skavsty koło Nyköping w Szwecji, jakieś 100 km od Sztokholmu. Mamy ze sobą 2 plecaki, torbę. No i idziemy zaraz nadać bagaż. I ostatnie chwile na polskiej ziemi. Nasz stan konta tuż przed wylotem wynosi 121 zł 73 grosze. Wielkie dzięki za to. No i lecimy. Zobaczymy, co tam w Szwecji słychać. Udało się odebrać bagaż. Jesteśmy już na miejscu. Okazuje się, że rozdają tu jakieś darmowe mapki na lotnisku. Jest mapa zarówno Sztokholmu, jak i Nyköping, tej pobliskiej mieścinki. Namiot braliśmy tutaj nie bez kozery. Zaczęliśmy go tyle kilometrów, więc zamierzamy z niego zrobić użytek. Zaraz zobaczymy okolice lotniska. Dobry wieczór. Jesteśmy już w namiocie, rozłożyliśmy go po ciemku. Niesamowicie pachnie lasem sosnowym, no ale dopiero jutro rano okaże się tak naprawdę, gdzie rozbiliśmy ten namiot. Dzień dobry, wyspaliśmy się całkiem fajnie. Zamierzamy zjeść śniadanie, kupiliśmy sobie w Polsce sushi w Lidlu za 10 zł. Ostatni luksus, na jaki nas stać. Z tego, co ostatnio sprawdzaliśmy, stan konta nie pozwala nam na kupienie biletów na autobus do Sztokholmu, także idziemy złapać stopa. Trzymaliśmy się jeszcze na chwilę na lotnisku, żeby uzupełnić butelkę wody kranową. Bierzemy to i idziemy na drogę. Jesteśmy na parkingu przed lotniskiem. Pytaliśmy już 3 osoby, czy podwiozą nas do Sztokholmu, albo przynajmniej do Nyköping. No na razie brak szczęścia, ale próbujemy dalej. Się pomieścimy, panowie. Gdzie jedziecie? Do Sztokholmu? Tak. Zupełnie wielkim fartem trafiliśmy na przysympatycznych Polaków, którzy zdecydowali się dać nam podwózkę do Nyköping. Albo przynajmniej na trasę. Zobaczymy, co się potoczy, jak się potoczy sytuacja dalej. Kiedy chcecie wracać? W niedzielę wieczorem. Także a spanie w Sztokholmie gdzie? To jest dobre pytanie. Wezmę was tutaj do trasy. Lecimy tam, myślę, że tam to było idealne miejsce, bo wiesz, tutaj będzie wam fajniej, wiesz dlaczego? Bo jest rozwidlenie, jest wiadukt, no i jest jakiś tam McDonald's, czyli tutaj dużo ludzi zjeżdża tak naprawdę. Krzysiek z Poznania podwiózł nas na węzeł. Tutaj trasa leci na Sztokholm. Jak widać, można liczyć na Polaków. Można spotkać wspaniałych ludzi w podróży. Jedziemy łapać dalej jakąś okazję, no i do stolicy Szwecji. Thanks a lot. What's your name? Dennis. We have Dennis here, he's Swedish, he's a DJ, and he decided to give us a ride to Stockholm. He's going for some Russia papers for visa, right? Yeah, exactly. Okay. And he's a very nice guy. Yes, I am. Apparently. Saying also that not many people hitchhike in Sweden, and if he were to hitchhike, nobody would stop. No, I tried a few times and nobody stopped. Okay. This is good. How long does the trip take? Like 1 hour, you think? Or? Yeah, 1 hour.
Jesteśmy już w centrum Sztokholmu. Denis, który nas podwiózł, poszedł do ambasady rosyjskiej załatwić wizę. Gra tam jakiś gig. Teraz co? Szybko się przepakowujemy, zjemy coś. Przywieźliśmy jedzonko z Polski. Pojawiła się propozycja pojechania. Z Denisem poza miasto jest opcja noclegu w jego domku z pięknym widokiem na jeziorko. Rozważamy przyjęcie tej gościny. Zaraz też obgadamy. Zdecydowaliśmy się zostać jednak w mieście, podziękowaliśmy Denisowi za jego przemiłą ofertę. No, może następnym razem połowimy z nim ryby. No tak przy okazji, za mną parlament Szwecji. Idziemy dalej. Ciekawą rzeczą odnośnie Skandynawii jest to, że narody te spożywają najwięcej kawy na świecie. Ceny faktycznie są atrakcyjne. Kawa kosztuje to samo co w Polsce, 10-15 zł, co przy tych tutejszych zarobkach jest rzeczą, na którą każdy sobie może pozwolić. W szwedzkim supermarkecie można kupić alkohol tylko do 3,5%. Jeśli chcecie kupić alkohol mocniejszy niż takowy, trzeba udać się do specjalnego, dedykowanego sklepu, który jest otwarty zapewne w jakichś absurdalnych godzinach typu 6 do 7 rano we wtorki. Pierwsze pieniądze, które wydaliśmy, które tak ciężko zbieraliśmy, woda gazowana, należy nam się trochę luksusu. Znowu jem to samo, czyli chleb z szynką szwardzowalską. Znaleźliśmy ciekawe miejsce, żeby skitrać nasze rzeczy. Zatrzymujemy się dzisiaj na dziko, rozłożymy namiot tutaj na wyspie. Przykryliśmy rzeczy kartonami. Skrywka jest dobra. Zachód słońca, Sztokholm. Jesteśmy w sumie szczęśliwi, że udało nam się zostawić wreszcie bagaże, cholernie ciężkie. Teraz zamierzamy przejść się troszkę po mieście bez bagaży. Okazuje się, że wszystkie sklepy z alkoholem są otwarte do 6. No jest godzina 7:30, także troszkę się spóźniliśmy, no ale zobaczymy, co się wydarzy. Może kupimy jakieś piwo, może nie. Warto dodać, piątek wieczór. Now it's the end of the week and I'm feeling fine. Time to unwind. Kupujemy 6-pak piwa, który ma 3,5% za 40 koron, czy jakieś 20 zł. Blunt to the neck, glass filled to the rim, like brim of that good stuff. A long awaited day, getting here has been tough through Sunday, Tuesday, Thursday. We've met this guy, Ton. He's from the States, from LA. We met him near the hostel on the island where we're actually staying, but not quite in a hostel. He's a cool guy, even though he's Asian. That's my disclaimer in life, man. Yeah, I think that we're becoming friends with every sip of beer. Yeah, absolutely. Friday night, gonna have me a good time, feeling alright. Jesteśmy na Placu Królewskim. Wygląda na to, że jakaś duża impreza tutaj ma miejsce. Coś tam się dopiero skończyło, jest koło 11. To on zaczyna kurwować. No wiadomo, przebywanie z Polakami tak się kończy. Jeśli wejdziesz między wrony, musisz czekać jak i one. To się chłopak nauczył. Funky bomb hits with the elements that's coming from the flip all day and all night to the crack of dawn and we're gonna keep it. Pierwsza noc w Sztokholmie w zupełnie zaskakującym miejscu. Jest przyczajki, więc nie mogę nawet powiedzieć gdzie. To jest miejsce tak tajne, że ono po prostu pozostanie tajne. That's it. Me to go out on the town and clown. My brother Fizz is on the side, blazing out of his mind. Come take a trip with me and let's see what we can find. First might get your jam hurt. Most def. Ladies and gentlemen, start time. Most brothers like to call it a gift. Hey yo, first might get your jam hurt. Most def. Ladies and gentlemen. Witam, jest sobota rano, trzeci dzień jak jesteśmy w Sztokholmie. Plan na dzisiaj zasadniczo to wziąć prysznic, spotkać się z Magdą, koleżanką, która oferuje nam być może właśnie takie dobro jak ciepły prysznic.
No i zwiedzamy miasto dalej, wreszcie mamy cały dzień na zwiedzanie. Zostawimy prawdopodobnie bagaż tutaj. I w drogę. My mic compliance like a science analyze data, not a Jesteśmy na wyspie z Kopenhagen, za mną baraki admiralskie. Chcielibyśmy podziękować admirowi za nocleg. Śpimy za tamtym budynkiem. sunrise in my subconscious culminate constant. Pozdrawiamy. Theologies, angles like I saw squeeze. Jesteśmy właśnie na Skeppsholmsbron. To jest most, który prowadzi nas z wyspy, gdzie spędziliśmy noc. Zamierzamy udać się nabrzeżem w stronę Djurgården. Podobno bardzo ładna, jakaś taka zielona część. Wygląda jak jakaś wyspa pełna parków. Idziemy zatem. To closer to the edge, bolder than the print, open to interpretation, gazing deep into the glance. To my people raise your fist, I know it stays intense. Whatever pays the rent, but saves the soul. Znaleźliśmy po drodze, idąc nabrzeżem, sympatyczną kawiarnię. Ceny są w miarę akceptowalne. Za cappuccino zapłacimy 25 koron, czyli za dwie to będzie jakieś 20 parę złotych. Podobnie jak w Polsce. It's something that you need to know, though. This is how we go through. Yo, who the poison pen? Most got the ink well full of serum. Prescribed for any MC claiming they ill. A small dose to change the way that they feel. Milligrams of the raw, it's no cut. Check how I label a pill. It's MD, the spit doctor, chant like a witch doctor. Reciting. Słuchajcie, jesteśmy w Muzeum Abby, legendarnym miejscu, będącym trybutem dla legendarnego zespołu. Zaraz zobaczymy, jakie są ceny biletów, czy w ogóle nas stać. Okej. Widzę, że nie. Wejście kosztuje jakieś 195 koron, czyli w zasadzie jeden bilet wyczerpuje cały nasz budżet. No, w takim razie następnym razem. Chyba, że kupimy jakiś rodzinny. Może do jakiejś rodziny się wkręcimy. Jesteśmy na wyspie Djurgården, przed wejściem do parku rozrywki Grönalund. Nie przelaliście nam z wystarczająco dużo hajsu, więc nie wchodzimy. Jesteśmy niedaleko, jest dobrze. Jeszcze dosłownie 10-15 minut widzę. Zajrzymy do Maka po internet. Ukradniemy internety jako licencjonowani jeepsterzy. Idziemy do Magdy, mojej koleżanki ze studiów, która ugości nas, no w sensie prysznica przynajmniej, mam nadzieję. Idziemy generalnie już chyba godzinę, bo stwierdziliśmy, że zaoszczędzimy na metrze. No jest trochę kawałeczek spacerkiem, ale spoko, fajnie, fajna architektura, ładne kamienice. Zaraz się zobaczymy z Magdą. Jezu, Kopenhagen! Cześć! Jak cię dobrze widzieć! No, ja też się strasznie cieszę. Ostatnie 3 dni spędzone pod namiotem były bardzo ciekawym doświadczeniem. Jednak nie ma to jak dach nad głową, serdeczna gościna i domowa atmosfera. Zwróćcie uwagę na to ciasto. To jest jak owca. Muszę przyznać, że jestem fanem architektury sakralnej, chociaż do kościoła katolickiego jest mi dość daleko. Natomiast z drugiej strony mamy taką ciekawostkę, jest to podobno Wydział Budynku Architektury, który został okrzyknięty najbrzydszym budynkiem tego miasta. Paradoks? Przypadek? Nie sądzę. This
mister, can I get it now? I can have your sister and your mom's getting down. Check it out. Chciałem pozdrowić całą moją rodzinę i wszystkich znajomych na Facebooku. Wszystkich! Przyszedłem, 1150 osób. przyszedłem po Nobel. A właśnie, Magda przyszła po Nobla, odbieramy zaraz. Jedziemy z... Gdzie jest mój Nobel? Bierzemy walizkę pieniędzy i wracamy pieszo do domu. A tak serio, jesteśmy pod sztokholmskim ratuszem, który nie jest ratuszem, ponieważ nie jest Stadthusem, tylko jest Rothusem. Dziękuję za uwagę. You don't even know, cause the only right way, it'll be your own. So relax, be yourself, let your feelings flow. Piwo, które właśnie otwieram, nie jest zakupione za pieniądze, które nam przelaliście. Nie przywieźliśmy go również z Polski. Jest to piwo, które dostaliśmy od narodu polskiego na emigracji. Zatem na zdrowie i skol! Can I get an R, can I get a tech? Cause when I get a mic to spark, y'all hit the deck. Can I get a big up and a buck? And if you're holding up the wall, get the fuck up. Pani półprzewodnik właśnie poinformowała mnie, że to arcydzieło po drugiej stronie to jest Pałac Królewski. Wolę już nawet ten warszawski. Can I get an L? Though we can blaze up, you know that shit tastes well. Better check the bolts, your sneakers are laced well. W miejscu, gdzie zostawiliśmy nasz dobytek na w zasadzie większą część dnia, okazuje się, że jest otwarta knajpa, jakieś tam przyjęcie, wygląda jak wesele, coś tego typu. No ale cały nasz dobytek jest z powrotem. Wygląda to, że Szwedom można zaufać i można tutaj faktycznie zostawić otwarty samochód, jak to ludzie mówią. Sobota wieczór, nieco chłodno, zaciąga od wody. Po drugiej stronie jakaś hipsterska impreza, podobno Söderman to hipsteriada na maksa. Dzisiaj nie nocujemy pod namiotem. Magda była na tyle miła, że zdecydowała się użyczyć nam swój kawałek podłogi. Idziemy tam. Ladies and gentlemen, welcome to the beat. And now, will you please welcome the recording artist, The Giant Liberators. Niedziela rano, pierwsza noc, którą spędziliśmy pod dachem nad głową. Całkiem fajnie się wyspaliśmy. Wczoraj wpłynęły kolejne pieniądze. Chciałem zrobić tutaj update, że stan naszego konta wynosi teraz 117 zł 51 groszy. Wielkie dzięki za to. Dzisiaj idziemy zwiedzać południową część miasta, Södermalm. No i później zawijamy na stop. Nie wiadomo, czy hipsterzy, czy bezdomni po raz kolejny. Confused. Jesteśmy na Slusplan, właśnie zbierzamy w stronę Södermalm, jakoś tak się nazywa. W każdym razie południowa część miasta. Za mną widać terminal promów. Na większość wysp w ramach granic Sztokholmu można stać się promem. No nie mieliśmy niestety przyjemności przy tej okazji popłynąć promem. Idziemy zwiedzać dalej. Szwedzkie jedzenie to nie tylko to, co kupujecie w Ikei, czy też szwedzki stół. Głównym elementem tutejszej kuchni są ryby, a przede wszystkim śledź, to zwany strömming. Mieliśmy okazję spróbować wczoraj, Magda nas poczęstowała. No, znakomity jest ten śledź tutaj, naprawdę tak delikatny, wspaniały. Polecam, Jacek Hebda. Jesteśmy na Godgaten, czy jakkolwiek się to wymawia, jednej z głównych ulic Södermalm. Dzielnica podobno słynie ta z bohemy i hipsterskich środowisk i na razie wydaje się dość normalna i turystyczna. Ogólnie mam też taką refleksję, że Sztokholm jest względnie białym miastem, wbrew temu, co się słyszy. Sporadycznie jacyś czarnoskórzy czy Arabowie. Ogólnie jest to dość europejskie miasto póki co. Idziemy dalej. Za nami piękna panorama Sztokholmu, stare miasto, Gamla Stan, wyspę, na której nocowaliśmy i w zasadzie cały Sztokholm. Jest przepięknie, pogoda dopisuje ponad 20 stopni, ekstra. Dostaliśmy na spróbowanie coś, co w Polsce jest nielegalne, czyli snus. Jest to mieszanina tytoniu, wody i soli. Na zdrowie.
dość słone. Aha, właśnie, nie jedzcie tego, to się daje za górną albo dolną wargę, żeby tytoń wchłaniał się, żeby nikotyna wchłaniała się przez dziąsła. Nie jedzcie, nie polecam. Mamy pół godziny do wyjścia, idziemy zaraz na stopa, ale zanim wyjdziemy, gotujemy obiad. Zostało nam jeszcze trochę salami z Polski, mamy makaron, cebulę, oliwę. Zamierzam ugotować teraz na szybko znakomity makaron. Jedziemy z koksem. O, mało tego, zakładam GoPro, żebyście widzieli, jak to robię. 1, 2, 1, 2, 3, let's go. Country boy, city slick, pit bull, temperament, at the pony, at the flame. Either way, it's an event. If it's me, consider it more than a coincidence. Idziemy na metro, idziemy na południowy koniec miasta i stamtąd zamierzamy jechać stopem. Mamy 4 godziny, nie, 5. Like it here, how about a rural dwelling? Kupujemy 2 bilety na metro, żeby dostać się na obrzeża miasta. Jeden bilet kosztuje 36 koron. Get flow, never will I let it sing, so we reinvented it. For all you degenerates, hoping that my moment passed, I can't see the end of it. 25, living like I was born yesterday. Loving life, doing right, earning every breath I take. Standing in the mud again, cause it seemed to pay me well. Playing with my not so distant cousins from the ATL. Wysiedliśmy na stacji metra Telefon Plan. Teraz idziemy na trasę. Autostrada jest dosłownie 300-400 metrów stąd. Liczymy, że znajdziemy podwózkę do New Shopping, może nawet jeśli się poszczęści, na samo lotnisko. Udało nam się złapać jazdę do Cedertelier, to jest mniej więcej 1/3 drogi do New Shopping. Myślę, że spokojnie uda nam się zdążyć na lot. Staliśmy jakieś pół godzinki na trasie. Fajne chłopaki zatrzymali się. Powiedzieli, że nie jest łatwo jechać stopem Szwecji, ale jak widać, wszystko jest możliwe. Udało nam się złapać kolejną podwózkę po 45 minutach. Jesteśmy 10 km bliżej od lotniska. Przesympatyczny Niemiec, który ma pagera ze sobą. Podwiózł nas kawałek. We should be probably speaking English, but anyway, thanks man, and yeah, we're leaving and catching the next ride. Nasza trzecia jazda w drodze na lotnisko. Sytuacja staje się nieco dramatyczna. Mamy jakieś 2 godziny 20 minut do odlotu. 50 km do lotniska. W dalszym ciągu wierzę, że jest to wykonalne. Słuchaj, mam tutaj gościa, odjeżdża za jakieś pół godzinki. Spróbuję jeszcze kogoś poszukać, kto podjeżdżał wcześniej. Także jakby coś, to bądź gotowy. Okej, szykuj się stary, podjeżdżamy pod ciebie. Czwarta i ostatnia, mam nadzieję, jazda. Pan tutaj twierdzi, że jest w stanie odwieźć nas na lotnisko z Kapsta. No troszkę już się zaczęliśmy niepokoić, godzina 45 minut do odlotu. Już się ściemnia, dość chłodno się zrobiło, ale wszystko wygląda na to, że skończy się dobrze. Także do zobaczenia na lotnisku. Słuchajcie, udało się zdążyć, na to wszystko wygląda. Jakieś półtorej godzinki, niecałe do odlotu. Pędzimy na samolot. O, dzieci szczęścia. Nadaliśmy bagaż, torba ważyła dokładnie 15 kg, więc wchodzi bez najmniejszego problemu. Mam jeszcze godzinkę do odlotu, może coś zjemy. Mamy jeszcze resztki jedzenia, ostatnie plasterki salami, więc chyba skosztujemy. Podsumowując nasz 4-dniowy pobyt w Szwecji, udało nam się zebrać na ten projekt 171 zł 73 grosze. Jak widzicie na liczniku, nie wydaliśmy całej tej kwoty. Mało tego, udało nam się wygospodarować małe co nieco, żeby kupić paczkę snuzu. Będzie to nagroda w konkursie facebookowym. Szczegóły na ten temat już wkrótce. Może warto też dodać, że
Pieniądze, które pozostały nam, idą na poczet następnego projektu. Jesteśmy już w samolocie i wracamy do Polski. Czas zatem na małą ewaluację naszego pobytu w Szwecji. Mieliśmy wielkie szczęście, jeśli chodzi o pogodę. Nie padało, było ciepło. Pozwoliło nam to spędzić 2 noce w namiocie i pozwoliło nam to na bezproblemowe poruszanie się po mieście. Szwedzi to bardzo sympatyczny naród. Większość ludzi mówi po angielsku. Jednak z drugiej strony wydaje mi się, że są bardzo zasadniczy i niemożliwi do skorumpowania, więc my z polską mentalnością lekkiego kombinowania mieliśmy czasami problemy, jeśli chodzi o załatwienie pewnych rzeczy. Szwecja jest krajem bardzo drogim, zwłaszcza jeśli chodzi o jedzenie, alkohol czy też komunikację miejską. Całe szczęście, że mieliśmy to jedzenie zakupione w Polsce, pozwoliło nam to wydać naprawdę niewiele pieniędzy na miejscu. Jeśli chodzi o atrakcje turystyczne, Sztokholm ma na pewno bardzo dużo do zaoferowania, jednak nie udało nam się wszystkiego zobaczyć ze względu na ograniczenia budżetowe. Gdybyśmy mieli więcej pieniędzy, bardzo chętnie udalibyśmy się do Muzeum Abby, parku rozrywki, czy popłynęlibyśmy promem na jedną z 1000 wysp. Ceny hosteli w Sztokholmie są bardzo wysokie, jest to z reguły ponad 100 zł na dobę na osobę w pokoju wieloosobowym. Zatem świetnym rozwiązaniem wydaje się być couchsurfing albo własny namiot. Jeśli chodzi o lokalne specjały w kraju Abby, mieliśmy okazję spróbować smażonego śledzia i tanie piwo. Jeśli chcecie spróbować mocniejszy alkohol niż 3,5%, pamiętajcie, że musicie się udać do specjalnego sklepu w tym celu. Szwecja wydaje się być naprawdę bezpiecznym krajem. Ludzie bardzo często stawiają otwarte samochody czy też rowery bez zapięcia. My również nie baliśmy się spać pod namiotem w centrum miasta. Bardzo przyjemnym zaskoczeniem było zaproszenie Denisa nas do jego domu letniskowego koło Katrinholm. Nie przyjęliśmy tego zaproszenia i zastanawiamy się po dziś dzień, jak potoczyłyby się losy programu, gdybyśmy tam pojechali. Największym wyzwaniem okazał się być powrót ze Sztokholmu na lotnisko. Wymagało to 4 przejazdów autostopem, było bardzo czasochłonne i również trochę stresogenne. Wszyscy ludzie, których spotkaliśmy po drodze, byli dla nas bardzo pomocni i życzliwi i to dzięki nim ten trip ma tak naprawdę szczęśliwe zakończenie. Korzystając z okazji, chciałbym Wam wszystkim serdecznie podziękować za pieniądze, które nam przelaliście. Pomogło nam to zrealizować projekt Szwecja. Pamiętajcie, że w przyszłości to Wy będziecie decydować, gdzie jedziemy. Śledźcie nas na tripchallenge.com i do usłyszenia.